dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i widzę się z Wami po raz kolejny w prezentacji nowości. Słuchajcie, taki bardzo obfity czas ostatnio na nowości, także dzisiaj zaglądamy, co fajnego przygotowało dla nas Craft & You Design. Bardzo też z tego miejsca dziękuję za przysłanie tych wszystkich cudowności. Po raz kolejny jest mi bardzo miło i też dzięki uprzejmości Craft & You Design. Jeden z pakietów leci do Was, bo są dwa. Już wiecie, jak to wygląda w Craft & You, ja też zaraz troszeczkę o tym powiem. Dlatego jeden pakiet pofrunie do jednej z osób, które zostawiam pod filmem komentarz, a jaki o tym za chwilkę wspomnę. Kochani, dziękuję, że jesteście, że oglądacie filmy, że towarzyszycie mi tutaj na YouTubie i nie tylko. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło, a wszystkim wspierającym, którzy ze mną są jeszcze dodatkowo, z całego serducha dziękuję. No i też zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie na bieżąco być z filmami, które się tutaj pojawiają, żeby nic Was nie ominęło, żadne live'y i tak dalej. Zapraszam. Co my tu mamy? Mamy travel time, czyli czas podróży, słuchajcie, czas wakacji, takich ciepłych, wakacyjnych, cudownych wspomnień, które na tych papierach za chwileczkę zobaczycie. Kolekcję Craft & You Design mamy jakby w dwóch opcjach. Możecie wybrać zestaw, gdzie są 4 arkusze z dodatkami i zestaw papierów. Mamy 6 papierów, 30,48, no 30,5 na 30,5. Jest, kochani, gramatura 250, więc idealna dla nas. Już widzicie tutaj ten pogląd. No i jest też bonus, czyli na odwrocie okładki. Ja już tu widzę coś, słuchajcie, ja ich nie otwierałam jeszcze, więc... No i mamy zestaw drugi, który ma jakby zdublowane to, czyli podwójną ilość. 8 dodatków, czyli 2 razy po 4. No i tutaj 2 razy jakby 2 kolekcje w jednej. Ja tam sobie zostawiam, to leci do rozdania, więc odkładam już na bok, a oglądać będę z Wami razem. Tradycyjnie też, słuchajcie, Craft & You wydało cudowności wykrojnikowo-stemplowe. Troszkę dużo się tu będzie działo. Ja sobie tu częściowo powycinałam te elementy wszystkie, żeby Wam mniej więcej pokazać. Ja nie mam jeszcze prac zrobionych, słuchajcie, bo dużo się u mnie dzieje, jakby, wiecie, po drodze wszystkiego, ale my będziemy na bank na kanale stworzyć z tej kolekcji, więc z pewnością przekonacie się, jak to wygląda, ale postemplowałam, wycięłam, więc wszystko jest. Zegarek mówi, że mam odpocząć i tak co pół godziny. Gdybym tak robiła, to bym nie zrobiła nic. Zaczniemy od kolekcji głównej, bo to nas ciekawi. Spójrzcie tylko, co tu się dzieje. Kolekcja główna, słuchajcie, tu połączone mamy pięknie dwie tematyki, i ta morska, i ta górska. To mi się tutaj podoba. To, że nie będę musiała wybierać, kombinować, myśleć nad tym, wiecie, czego użyć. Poza tym jest to tak też uniwersalnie ugryzione też w niektórych momentach, że doskonale, słuchajcie, zrobimy sobie piękne, czy to album, czy karteczki ze wspomnieniami właśnie z wakacji, ponieważ te arkusze są takie nienarzucające tematyki. Piękna kolorystyka, jedziemy. Słuchajcie, na odwrocie okładki fajny mamy paseczek muszelki, uroczy jest. Mamy takie okrągłe, takie banerki, mogę tak to powiedzieć. Mamy też tagusie. Mamy tagusie takie duże, takie mniejsze, no i takie karty, fajne małe karty, które, słuchajcie, no, one jakby takie journalingowe, a może do ATC, może to są, czekajcie. O, no pewnie się zmieści, nie, czekajcie, 8,9 na 6,3, nie? No doskonale do ATC-aków się zmieszczą, więc ach, słuchajcie, Craft & You pomyśli o wszystkim. A ja i tak to widzę w albumach. Co ze mną zrobicie? Nic ze mną nie zrobicie, pewnie wykorzystam w albumie. Słuchajcie, pięknie na zamknięcia, pięknie na uzupełnienia. Wszystko da się zrobić, albo na mocowanie sznureczków. No bajka, i te duże, i te małe, i kto co chce do wyboru, do koloru. No ale już nie przedłużając, ja sobie tylko zerknę, czy tu mnie dobrze widać. Nagle nam się zamroczyło tutaj za oknem, idzie burza, więc mam nadzieję, że zdążę, żebym nie musiała uciekać, bo ja to się strasznie boję burzy. Pani Kara, jestem burzowa, więc wolałabym zdążyć przed. Pierwszy arkusz z 01 to arkusz typowo morski, czyli mamy taką, wiecie, ktoś wybiera się nad morze, więc idealnie
Ten arkusik się nam tutaj spasuje. Lecący samolot, mamy tę wieżę, tak? To te budki są, Jezu, ochroniarzy, ratowników. Jest koszyk piknikowy, palmy, parasol. Życie jak w Madrycie. Słuchajcie, wakacje idealne. O rany, jakie cuda! Na odwrocie mamy łączkę muszelkową, tak bym ją nazwała, czyli jest strona taka, wiecie, piękna, basicowa i w albumach, i w kartkach. No wiecie, co ja będę gadać. Piękna jest naprawdę urocza, bardzo mi się podoba. Śliczna, muszelkowa. Ja tak patrzę, tu mamy, aha dobra, mamy po angielsku napis. Tu mi troszkę żal, bo ja to jestem taka, wiecie, bardziej po polsku. No ale ta strona, przepraszam. Arkusz numer 02. Dalej zostajemy w tej morskiej tematyce. Mamy tu taką mapę w tle, mamy kotwicę z siecią i tu wiecie, latarnia morska i stateczek. Fajnie można, myślę, że przedzielić. Tu trochę chyba przetniemy w tym momencie, to bardziej na DL-ki albo na kwadrat, na prostokąt, przepraszam, albo na kwadratowy album większy. Ładna kolorystyka. Chciałam zwrócić na to uwagę, taka przytłumiona. Nie jest taka intensywna, mocno taka fajna, przytłumiona. Nie są to ostre kolory, bardzo takie delikatne, pastelowe. Bardzo mi się podoba. Pięknie w tą kotwicę są wkomponowane kwiatuszki, więc można, słuchajcie, świetnie sobie tutaj podziałać. A na odwrocie mamy piaszczyste tło. Typowo piasek taki, wiecie, zsypany na plaży, piękny, czysty piaseczek. No więc tak jak mówię, no jakieś tła czy podbicia. Zobaczcie, jak ładnie to ze sobą współgra. O, będą działania. Ja już to widzę. Czekajcie, żebym nie wzięła dwóch arkuszy. Mamy arkusz 03. I tu jest taki fajny, uniwersalny, ani to morski, ani górski. Myślę, że do każdego takiego, wiecie, wyjazdowego albumiku wspomnień się nada. Latają sobie, fruną sobie, lecą sobie, latają, fruną, lecą sobie balony. W tle mamy takie przebitki druku, mamy tam troszkę coś chyba też z mapy, tam coś tam się dzieje takiego, słuchajcie, ale nie jest to, tak jak mówię, narzucone, że to góry, morze, wiecie. Mamy taką fajną uniwersalność i te ładne, takie stłumione, niebieskie kolory, piękne, są połączone z beżami, z bardzo rozmydlonymi takimi brązami. Ślicznie to wygląda, ten druk, rewelacja. A druga chmurkowa strona, przepiękna, słuchajcie, bo to jest taki ładny niebieski. Nie jest taki mocny, intensywny, taki, wiecie, ostry. Ślicznie wygląda, naprawdę bardzo ładny i taki bazowy, nieprzymuszający, nie narzucający niczego. To ja lubię. Czekajcie, żebym zaraz znowu nie wzięła trzech, przepraszam. Mamy 4. Arkusz numer 4. Przenosimy się, słuchajcie, w góry. No więc mamy taką chatkę górską. Mamy tutaj misio-niedźwiadki, piękne, siedzące sobie nad potoczkiem. I piękne w tyle takie góry, ale taki jakby szkic trochę tych gór. To nie jest, wiecie, takie nie jest mocno intensywne, takie, wiecie, że mamy walnięte góry, więc nawet mogłabym, nie wyjeżdżając w góry, można by to fajnie wykorzystać do albumu, zupełnie jakby nie wiedząc, że to taki typowo górski klimat. Bardzo ładny jest ten arkusz, a na odwrocie już tu te góry mamy pięknie takie bardziej jak to się mówi? Nie wyeksploatowane. Niewyróżnione, tylko dobra, uciekło mi słowo. A już dzisiaj jestem zmęczona chyba trochę. No i mamy te piękne górskie hale. To nie są, bo hale są czyste, puste, nie? Tam się wypasają owieczki, ale piękne lasy. Cudownie to wygląda. Dla osób, które kochają góry, z pewnością ma to jeszcze większy, wiecie, taki urok. Tutaj mamy taki biwakowy klimat. Zobaczcie, jest w ogóle fajnie wygląda, bo to tak jakby mapa jest, taka, wiecie, gdzieś w tle mapa, a na tym jednak jakieś grafiki, góry. Tu mamy samochód zapakowany przy choineczkach z tymi, wiecie, co się wskazuje drogę, i mamy biwak w lesie. Ładnie rozłożone, wszystko pięknie, ładnie siedzi, nawet jakiś lisek się tutaj nam przypałętał, a z tyłu uniwersalnie, czyli tak zupełnie, wiecie, nie narzucająco, mamy piękną mapę w cudnych takich beżowo-kremowych odcieniach, kolorach, takich, wiecie, vintage'owo, trypowych, bardzo mi się podoba. I arkusz numer 06, to jest ostatni arkusik i on też jest taki, wiecie, fajny do jak to się mówi?
Chciałam powiedzieć coś, jejku, słuchajcie, jakoś mi dzisiaj słowa uciekają, ale zobaczcie, znów nie mamy jakoś narzucone góry morze, więc fajnie można sobie to dostosować. Ja w ogóle widzę, jak to rozdzielę, to fajnie 4 kartki można zrobić, albo fajne okładki na albumy, bo mamy tutaj w ogóle, to jest świetne na okładkę albumową i wiecie, takie wakacje 24, auto, walizki i heja, więc bardzo fajnie to tu jest pomyślane i mamy tutaj zarys kuli, tej, wiecie, atlasu takiego na okrągło. Pięknie to wygląda. Przebitki tam, fajnie się to przebija, więc jest taki fajowski ten tłowy arkusz. No i tu karty takie dosyć spore. Nie wiem, czy to nie jest 9 na 13 nawet. No, 9,5. 9, no niecałe 9,5 na 13,5, czyli mój ulubiony rozmiar z połówkami. Mamy takie pocztówki, więc można wyciąć i wysłać w formie pocztówki też. Bardzo fajnie. Słuchajcie, mamy góry, mamy morze, ta górska chatka, a mamy też takie zupełnie uniwersalne, jak to się mówi, więc słuchajcie, to jest fajna rzecz, że jest to tak przemyślane w taki sposób, że można spokojnie wyciągnąć z tego właśnie tą uniwersalność, tak? Czyli nie takie typowo górsko-morskie, a nawet jak tam gdzieś trochę tej wody widać, to myślę, że też nie jest to jakieś takie bardzo nie do przeskoczenia, jak to się mówi. No i mamy, słuchajcie, arkusz dodatków. Ja w ogóle jeszcze, czekajcie, ja to odwrócę, żeby tutaj było ładnie to widać. Wspomniałam najważniejszego, że autorem jest tutaj papierów Alicja Staszak. Ja w sumie się nie dowiadywałam, czy Alicja po prostu maluje, to projektuje, czy jak to wygląda. No, wiecie, nie dowiedziałam się, moja wina. Czy ona, czy wiecie, projektuje całkowity obraz, w sensie taki, wiecie, kształt tych papierów, czy maluje grafiki, więc tego się muszę koniecznie dowiedzieć. No i mamy, słuchajcie, zestaw bloczek cały z dodatkami. No i tutaj, słuchajcie, na odwrocie, no cudowności, bo mamy tagi takie tradycyjne, mamy prostokąciki, mniejsze, większe, kółeczka, więc myślę, że każdy wybierze coś dla siebie i każdemu coś tutaj spasuje. No oczywiście lody muszą być, to jest najważniejsze, słuchajcie, uwielbiam lody. Mogłabym nie jeść żadnych słodyczy, praktycznie nic, ale loda sobie nie odmówię. No i jedziemy. Mamy 0,7, czyli dalszy ciąg jakby tej kolekcji. I to jest arkusz, słuchajcie, z postaciami. Mamy dzieciaczki, mamy tutaj jakby rodziny, takie wiecie, razem rodziny, bardziej podróżnicze, dziewczyny, które fotografują. Podejrzewam, że jak je wytniemy i połączymy, to będzie lustrzane odbicie, czyli będzie można jakieś fajne zrobić, takie wiecie, dwustronne te elementy. No i tak to by tutaj wyglądało, a odwrot... Ale się przestraszyłam, słuchajcie, przepraszam Was bardzo. Nie wyciszyłam sobie telefonu, a przychodzą nam alerty cały czas, ale ja widzę, że się zbiera. Nie wygląda to za dobrze. Piękne tło. Słuchajcie, to jest taki brudny róż z troszeczkę bardziej takim mocniejszym różem, ale nie też takim, wiecie, takim intensywnym. Gdzieś jest trochę druku, gdzieś jest takich przybieleń, gdzieś jest chlapań. Piękny, bazowy arkusz, naprawdę jest śliczny kolor. Ja z pewnością go wykorzystam. Ja zawsze wspominam, że nie jestem fanką, wiecie, postaci, twarzy, wykorzystywania, więc pewnie tutaj jak najbardziej uśmiechnę się w kierunku tego tła, ależ tu już widzę z tyłu piękny zielony. Mamy arkusz 0,8. Na arkuszu 0,8, słuchajcie, są cudne widoczki. I tak właśnie zastanawiałam się, mówię, tak, dobra, okej, ale to ma taki potencjał, słuchajcie, widok z okna samolotu, w formie takich elementów do dekoracji, do tworzenia kompozycji, do robienia sobie, ja bardzo lubię zresztą w albumach, czy takie, wiecie, są tagusie, takie dodatki, gdzie sobie wyciągam, naklejam elementy i potem wycinam to z całości arkusza jako fajne zakładki, takie miejsca do zanotowania czegoś, ale też trzymadełka na karty, na stronę, ale też wykończenia kieszeni i tak dalej, bo tutaj mamy, o, tutaj patrzę na te przepiękne te widoczki, super, ale tył, Crafted You, no po prostu, słuchajcie, tak piękny odcień zieleni, ani intensywny, mocny, ani zbyt jasny, ani taki ciemny, ani żywy, ani bardzo przytłumiony, taki w punkt, taki idealny, który myślę, że do wielu projektów papierów się nada. Piękny odcień zieleni, naprawdę. Mamy arkusz 0,9, słuchajcie.
No i tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć, że tutaj jesteśmy, bo też to ominęłam, tak trochę górsko ugryzieni, a tutaj na Scrap You gryzie troszkę bardziej morsko, czyli morskie dodatki, kampery, autokary, słuchajcie, koła, balony, samoloty, globusiki, autka, kamizelki, słuchajcie, żaglóweczki, statki. No wszystko to, co nam się właśnie z takimi morskimi klimatami kojarzy, jest nawet łódka, czy jakaś motorówka, no fenomenalne, słuchajcie, bardzo fajne, no to w samej zasadzie, co mówiłam poprzednio, można to w różnoraki sposób wykorzystać. Ja już z pewnością na trzymadełka wykorzystałabym te koła ratunkowe, słuchajcie, czy tutaj te, no powiedzcie mi, ja dzisiaj mam wybitny braki słów, jakieś, słuchajcie, Mateńko kochana. Okej, dobra, przemilczmy. Cudowne są, przepiękne te grafiki, no i śliczny niebiesiutki z tyłu, bardzo ładny, nie taki natarczywy, śliczny, delikatny, niebieski kolorek. No i mamy arkusz, słuchajcie, dyszka, czyli arkusz 10 i tu, słuchajcie, jedziemy po całości w lecie. Tu są wszystkie atrybuty, jakie mogą nam się pomarzyć w lecie, które możemy wykorzystać, słuchajcie, czy to do art journali, czy to do naszych takich wspomnień, które robimy właśnie w takiej postaci, czy wpisów do art journala, czy albumów, czy kartek. Elementy do wycinania to jest moja ulubiona, słuchajcie, w ogóle część. No tak, to ta pogoda chyba wpływa, przepraszam, na spanie. Część tworzenia, część kolekcji papierowych. Zobaczcie, mamy deski surfingowe, mamy różne drineczki, mamy domki, mamy lody, mamy leżaki z parasolką, mamy nawet piasek w buteleczce, mamy zagłówki na podróż. Nie, jest niesamowite. Ręczniki, no mnóstwo tutaj fajnych, słuchajcie, elementów. Mamy kotwice, więc to są takie fajne rzeczy, których przy tworzeniu, jakby patrząc na to, wydaje nam się, no jest tego dużo, co ja pewnie nie wykorzystam. Ale słuchajcie, jak zaczynacie tworzyć, co ja to ostatnio robiłam? Przygotowałam się do jednego live'a i widziałam, czułam brak takich, wiecie, właśnie takich elementów, które totalnie w ogóle jakby patrząc teraz na ten arkusz, wiem, że tam by mi się bardzo przydały. Śliczne, nawet tutaj jest mewa, słuchajcie. Mewa chyba, nie? To są mewy. Ognisko, śliczne i lemoniada. Super, bardzo mi się podoba. O, a tu mamy mapeczkę. A jaka fajna, słuchajcie. Tutaj tu trafisz na wakacje. Fantastyczne. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba. Fajna, przyjemna kolekcja. Bardzo użyteczna, bardzo uniwersalna. Taka, która z pewnością naprawdę zadowoli wielu z Was. Pięknie to jest właśnie ugryzione, bardzo uniwersalnie. Jest to też tematyczne poniekąd, ale z drugiej strony jest bardzo fajnie przygotowana kolekcja z myślą też o tych, którzy nie mogą zdecydować się, czy jechać w góry, nad morze, więc jadą gdzieś indziej. A myślę, że fajnie to się sprawdzi. Ja sobie papiery, słuchajcie, odkładam teraz na bok i zapraszam Was do wykrojnikowa. A ja miałam jeszcze tu gdzieś, słuchajcie, wstążeczki gdzie one są? Może gdzieś tutaj. Dobra, przerwałam sobie, znalazłam. Są jeszcze dopasowane zawsze kolorystycznie wstążeczki do kolekcji i to jest taki bardzo jaśniutki, żółciutki, taki słoneczny, ale bardzo jasny, pastelowy. Ta piękna zieleń i właśnie taki niebieski. Pięknie wyglądają, bardzo ładnie kolorystycznie pasują do kolekcji, więc super, cieszę się ogromnie. I słuchajcie, jedziemy teraz w tematyce wykrojników. Ja oczywiście powykrawałam już, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Mamy CW298. To jest pierwszy wykrojnik, który niestety sobie opakowanie rozwaliłam. Będę go przekładała potem. Jest to ramka 9×13. Ja tu mam takie, wiecie, farfocelki. I ona ma, słuchajcie, tu faktycznie to wnętrze, jakby ten środeczek tutaj ma nawet ponad 13,5 na 9,5. Sobie może tutaj wpiszemy. Tu nawet jest 13,8 chyba, słuchajcie, tu jest takie to szersze, wersje wyższe. 13,7 nawet. Czyli jedziemy sobie 13,7 na 9,5 cm. Tak wygląda ta podstawa, czyli mata.
która nam tutaj jest tą bazą, podbiciem, a na górę mamy cudny, słuchajcie, bo w ogóle wykrojnik ma nazwę swoją film frame, czyli ramka filmowa. Jeszcze raz powtarzam, jakby ktoś szukał, CW298 i ona wygląda dokładnie tak. Tak się prezentuje, a to jest to, co wypada z środka, więc można też jeszcze sobie zaokrąglić brzegi na przykład i okleić i wykorzystać jako taguś. No i wiele, wiele innych zastosowań. Ja sobie jeszcze wyjmę tutaj, czekajcie, może będę miała gdzieś na wierzchu. O, jest 9×13, to jest format zdjęcia 9×13. Bierzemy sobie zdjęcie i tak pięknie go, słuchajcie, tutaj przyklejamy. Czad, fajnie, ale mam jeszcze jeden pomysł, ale to będziemy pracować z tym. Także to jest wykrojnik numer 1. Znaczy numer 1, no ja wzięłam go po prostu jako pierwszy, bo sobie popsułam tutaj łopakowanie z niego, no i już chciałam o tym nie myśleć. Dobra, odkładamy na boczek. No i jedziemy sobie, słuchajcie, po kolei. Tego nie wykrawałam. To są, słuchajcie, rameczki. Tutaj jest wykrojnik CW295 i to jest taki set na bileciki. I chcę powiedzieć, że on pasuje tutaj do tych bilecików, które są w stemplach, czyli możecie sobie taki stempelek na przykład postemplować, a potem sobie wziąć wykrojnik. Tam Wam pokażę. To mi się bardzo spodobało. Ja tego nie wycinałam, bo tu, wiecie, to by było mnóstwo tego wszystkiego. No to wiadomo, że... O, zobaczcie. Pyk i bilecik sobie wycinamy. Można go sobie jeszcze pocieniować, gdzieś tam, wiecie, przystarzyć fajnie. No i tutaj możemy podopasowywać sobie te bileciki fantastycznie. Dobra, ja go już zostawię tutaj. Aha, nie, dobra, to ja go pokazywałam. Po co to zabrałam? Bo tu mamy więcej tych różnych bilecików. Można sobie do tych ramek dopasować, słuchajcie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bo w ogóle widziałam jeszcze to chyba było na prezentacji tych nowości, albo widziałam na jakiejś inspiracji. Świetny pomysł właśnie tutaj też z tymi piktogramami, wiecie, że bierze się właśnie jakiś tam wykrojniczek malutki, można przyłożyć sobie do takiego, tutaj nałożyć, wyciąć to razem i on się wycina nam z takim zarysem fajnym tego obrazka i czy to jakieś fajne zakładeczki, czy to jakieś, wiecie, do wsunięcia gdzieś, czy do naklejenia, jakieś trzymadełka w albumach, takie tematyczne, jakby taki skorowic, wiecie, z boku jak się klei. Myślę, że no, możliwości jest mnóstwo. Mam nadzieję, że na wszystko się znajdzie czas. Skoro już wyjęłam te piktogramy, to Wam je pokażę. Słuchajcie, jak to wyjęłam, mówię, jak ja to teraz wytnę, przecież mnie to wszystko zasypie. I włożyłam to w całości, zobaczcie, nawet mam przebite w całości do maszynki i tak wycięłam, nawet tego tutaj nie naruszając. Tak wyglądają ta karteczka po wycięciu ich, to jest to, co mówiłam, że można sobie przyłożyć do takiego bilecika i zobaczcie, takie fajne piktogramy nam się pokażą. Ja sobie tu wezmę może taką matę kraftową, żeby to lepiej pokazać, a może się posłużę jeszcze moim podnośnikiem do do perełek i tym podobnych gadżetów. A dlaczego to wszystko po lewej stronie mi się poobracało? Ale nawet dobrze, bo mi się to lepiej teraz tutaj przekręca. Tak te maleństwa, słuchajcie, wyglądają, są przeurocze. W ogóle ta ciufcia to jest takie maluszki, słuchajcie, ja mówię do męża, mateczko kochana, tu mamy, ciuk raczej w górę, tu mamy balonik, tu jest jakaś jachcik, łódka, samochodzik i przyczepka do niego, tu pewnie jest, tu jest palemka, tu jest autobus, ciufcia, tu mamy stateczek, tu mamy, że wszystko jest perfekto. Tu mamy walizkę, mamy też tutaj parasol, mamy drineczek z cytryneczką czy pomarańczką i tu jest śliczny mały aparacik i jest też rower, na przykład wycieczka rowerowa i można sobie takie fajne porobić, wiecie, odhaczenia, podróż. Tak to wygląda, a tak to wygląda na tych naszych elementach do wycinania. Są fantastyczne i wiecie, ja tak sobie myślę właśnie dla osób, które ogólnie prowadzą różne travel, jak to się mówi, travel journal, tak? No to będzie fantastyczne takie udogodnienie, fajna sprawa.
Wiele można z tych wykrojników wyciągnąć, połączyć je z tymi bilecikami, wydrukowywać sobie w różnoraki sposób. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Już tu sobie to szybciutko, wiecie, ja to tak chowam. Czy chciałam Wam to powycinać, żeby było widać, jak to wygląda, chociaż tyle, a tworzyć sobie będziemy. Dalej jedziemy, słuchajcie, i jest wykrojnik do ATC. I to jest wykrojnik CW2... Aha, i w ogóle nie wiem, czy ja tu wspomniałam, że to jest wykrojnik CW299, to jest z tymi piktogramami, a CW297 to jest ATC Ticket, czyli takie ATC w kształcie jakby bilecika. Już tutaj ja wszystko oczywiście, a to jest fenomenalne. Zobaczcie, to jest baza, a to jest, wiecie co, to jest klej z taśmy. Nie wymazałam i jak potem, wiecie, jakiś mi się tam dostał i jak go wycinałam, to mi się to wtłoczyło w papier. To jest to tło, czyli z tej rameczki tutaj nam to wychodzi. To jest góra, którą możemy sobie przykleić w formie takiego, zobaczcie, bileciku. A to na wierzch jeszcze jest taki element, gdzie mamy, widzicie to? Takie dziureczki są fajnie zrobione i można sobie tutaj wpisać swoje dane i tak dalej, więc jeszcze to super ułatwienie, nie stempel, ale taki właśnie element do wycięcia. Powiem Wam, że no pomysły git, ja bym nie wpadła na takie. Znaczy ja tych ateciaków to tak, wiecie, no robię jak trzeba, ale jakoś tak bardzo dużo nie. Mamy tutaj ATC Cinema, czyli takie kinowe ATC. I tutaj też, słuchajcie, tych maleńkich elementów, ja tak to tu wycinałam i zastanawiałam się, że muszę spróbować coś zrobić z tego. I mamy to tło, czyli to jest ten spód, podbicie. Mamy też taką jakby kliszę na wierzch, tak jak to było w przypadku tamtej ramki na zdjęcia. Więc to mamy ten zestaw ATC. To nam wypada z środka. Można sobie to wykorzystać na podwyższenie albo po prostu na jakiś tam, wiecie, czy do albumu zawsze można wykorzystać. No i mamy tutaj, jak to w kinie, zestaw dla potrzebujących. Ja zawsze się śmieję. Ja nie jestem fanem w ogóle jedzenia w kinie, bo ja mam, wiecie, to się nazywa mizofonia. W ogóle jak ktoś chrupie, chlipie czy coś, to ja dostaję szaleństwa jakiegoś. Bardzo ciężko przetrawić mi to jest, słuchajcie, a jak jeszcze w kinie, a tu sobie źle wycięłam, jak jeszcze w kinie ktoś siedzi i tak, wiecie, siorbie obok mnie albo je, to ja dostaję po prostu palpitacji serca i jeszcze gdzieś muszę mieć ten jeden popcorn mi gdzieś wcięło. No, słuchajcie, a wydaje mi się, że go wysypywałam tutaj, bo były wszystkie trzy, no to gdzieś mi uciekł, bo są trzy te popcorniki tu. Ja, jak wiecie, siadamy w kinie i widzę, że już ktoś zmierza w moim kierunku z jedzeniem, to już jestem nieszczęśliwa. Oj, powiem Wam, kocham chodzić do kina, ale bardzo uciążliwe dla mnie jest właśnie to jedzenie. Ach, no. I mamy tutaj taki zestawik właśnie ATC. Świetnie to wygląda, wiecie, tak tutaj fajnie kawuśka. Tak jak, boże, nie kawuśka, napój, jak mieliśmy w przypadku tych zestawów właśnie też ATC od Craft & New Design, gdzie były te ten kawowy zestaw taki fajowski. Więc no, takie szczególiki, słuchajcie, i w ogóle ta rureczka, no to mnie rozwaliło totalnie. Takie elementy, słuchajcie, można wyciąć sobie właśnie w białym papierze i markerami pięknie pokolorować też. Myślę, że to jest duże ułatwienie. I mamy, słuchajcie, te drogowskazy takie, wiecie, jak są w górach. Ja tutaj je wszystkie powycinałam, tak to tu wygląda, ale myślę, że tutaj chyba będzie to lepiej widoczne. Jest trawka, są te kierunki, gdzie mamy iść i jest ten taki drąg, nie wiem jak to nazwać, na który zaczepia się je potem, wiecie, możemy sobie w jedną, w drugą stronę, jak tam nam będzie wygodniej. Fantastyczne, słuchajcie, do takich kartek właśnie jak to się mówi, z wypraw górskich i tym podobnych, wiecie, jakieś wspomnienia czy pozdrowienia. Bardzo fajnie można umieścić napis sobie na tym, będzie wyglądało fantastycznie. I tu właśnie jeszcze mamy taki górski klimat dalej. A, i to jest wykrojnik w ogóle, widzicie, nie wiem, czy ja tu powiedziałam, ten jest wykrojnik CW296, a ten jest CW300. Ten właśnie z tymi takimi kierunkowskazami. Niech tak to już zostanie. I 301 to jest taki border górski, czyli mamy góry. I jest to, słuchajcie, border, czyli to jest taki element, który nie wykrawa nam się, wiecie,
wiecie, cała ta góra, tylko on się wykroi, a ten spód zostaje, nie odcina nam tego. Czyli możemy sobie stworzyć z takiego elementu taką kieszonkę chociażby. Ja tak tu teraz, no wiecie, strzeliłam przykładem, ponieważ on się nie odcina. Albo taki stoper gdzieś do albumiku, czyli ciach i fajnie to wygląda, słuchajcie. Bardzo mi się podoba, czy taka pozioma kartka zamykana w dół i wiecie, fajne te góry wycięte, ale one nie odcinają nam się całkowicie, więc możemy kartkę zawinąć i to będzie takie piękne tło albo kieszeń, bardzo ładne i poskładać sobie. Może oczywiście jak chcę, to sobie to mogę odciąć tutaj i stworzyć z tego po prostu osobny element. Możecie tych gór sobie wyciąć kilka, połączyć je między sobą. Na pewno będziemy coś kombinować, ponieważ mi się bardzo podoba to. Ja dzisiaj, teraz sobie się zastanawiam, dzisiaj nie dam rady, ale dobra, to już mniejsza z tym. I jeszcze jeden właśnie taki wykrojniczek jest na tej samej zasadzie, tylko mamy CW 302 i to jest Border City, czyli taki właśnie border z miastem. Ja, jak go zobaczyłam, to od razu wyobraziłam sobie kilka wyciętych takich elementów, fajnie na kartce poskładanych, ładnie na dystansach, wiecie, tak, no, czadowo. Ja w ogóle jestem zakochana w wykrojnikach, które Crafting Design wydało. To były świąteczne chyba wykrojniki z takimi domeczkami. Kocham je miłością ogromną. Ja w ogóle lubię takie, wiecie, symboliki, nie wiem, no domy, budynki. Bardzo ładnie na kartkach się ich używa. Fajnie zawsze wyglądają. I tutaj też właśnie pomyślałam o połączeniu ich, takie miasteczko i tam potem te domki gdzieś z tyłu. Super, bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę. Ma wiele zastosowań i fajne jest to, że tu wiecie, możemy zostawić kawał wielkiej kartki, możemy sobie zgiąć, możemy zrobić z tego taką zakładeczkę a la kieszeń, że gdzieś będzie nam stopować. Możemy no wiele kombinacji z tego sobie stworzyć, bo można też tu po prostu odciąć i stworzyć z tego normalny element, więc jakby to nas absolutnie nie ogranicza. No i przechodzimy, słuchajcie, do ostatnich zestawów i tu mamy stempelki. Słuchajcie, piękne stemple, które ja jak je zobaczyłam, to tak najbardziej skojarzyły mi się właśnie te wszystkie art journale, travel journale i tym podobne, do tworzenia teł, do przemycania tego pięknie, ale równie dobrze możemy sobie te bileciki takie, no chociaż bileciki mają tu, ale nie wiem, tagusie i gdzieś sobie postemplować jako dodatki, jak tworzymy sobie taki album właśnie wakacyjny, to możemy pięknie to podkręcić właśnie takimi stemplami, czyli wycinamy sobie, zostają nam ścinki taga i gdzieś te stempelki umieszczamy, nadając im tam tej tematyki, jaka nas interesuje. Włożyłam sobie do góry nogami. I to jest stempelek CS039 Sea Travel Seat, czyli mamy morski, do morskiego travela. Zobaczcie, to jest tutaj mamy 3 elementy. Róża wiatrów, tak dobrze mówię. Latarnia morska i to jest statek, piękny okręt, który tutaj jeszcze ma takie, wiecie, druki dookoła. Pięknie to wygląda. Tu są troszkę chlapaniec, więc no, zaś trzeba będzie zrobić jakiś wpis, słuchajcie, jak się ma takie piękne stemple. Mamy stempelek taki z map Old Town Map, czyli mamy mapę miasta. Ona wygląda w ten sposób. Słuchajcie, jeśli ktoś tworzy właśnie tego typu, o już deszcz pada i to solidnie, dobrze, że kończymy, tworzy tego typu właśnie jakieś plenery, czy wyjeżdżacie, czy planujecie sobie, ja w ogóle ten stempel widzę na takiej książeczce, gdzie my zawsze jak wyjeżdżamy gdzieś sobie w jakąś podróż, to mój mąż ma zawsze wszystko zaplanowane, co zwiedzić, co warto odwiedzić w danym miejscu, więc fajnie takie, wiecie, tło, jakiś napis na wierzchu, choćby z tego bileciku wyciąć sobie, wpisać. Bardzo mi się to podoba, można wiele z tego wyciągnąć, można sobie porozcinać gdzieś elementy, powsuwać w kompozycję. No wiecie, bo stemple to nie tylko stempel, który przybijamy i on musi być na jakiejś powierzchni, w travelu, w notatniku, w kartce i tak dalej. Możemy sami sobie ze stempla stworzyć obrazek po prostu. Można wyciąć, pokolorować, można zostawić w takiej formie, jak jest, tylko powycinać i wsunąć sobie jako kompozycję, bo jak wystemplujecie, tak jak ja to stemplowałam Vintage Photo Distressem, one nie są takie dobre, wiecie, one się tak troszeczkę rozmemłują, ale miałam pod ręką, więc szybciutko sobie go tak tu, wiecie, odstemplowałam i tutaj i tak czy siak ta jego rozmytość bardzo mi się podoba, bo wiecie, wycinam sobie ten okręt i pięknie w kompozycję z tymi papierami mi się zgra, bo tam taka właśnie też
też jest brązowawa, fajna kolorystyka, więc dobierając odpowiedni jakby stempel, możemy fajne też sobie podkręcić grafiki, jeżeli chodzi o kompozycję w albumach i oprócz tego mieć to do kartek i innych projektów, więc zawsze warto szukać innych dróg wykorzystania tych naszych elementów, które posiadamy. Nie myśleć o tym, że to jest tutaj, wiecie, tylko do art journalu i koniec. Także nie ma takiej opcji. Można zrobić, co tylko przyniesie nam nasza kreatywność do głowy. CS040 to jest Ticket Set 1, czyli set takich bilecików. No to już słuchajcie, odbijamy, wycinamy wszędzie, dosłownie wszędzie to wykorzystacie. Możecie oczywiście jako odbijanie tełów, tych art journalach, w layoutach, w przeróżnego rodzaju mixed mediowych pracach. Myślę, że się wykorzysta. Ja też o wszystkim nie mam pojęcia, bo ja się nie znam, nie orientuję na tym, ale widzę pracę, jak są takie rzeczy wykorzystywane. Ale ja mogę sobie znów to samo, taki bilecik pięknie przybić, fajnie go wyciąć, chociaż mogłabym Wam pokazać, bo jest właśnie, bo mi spadł mi ten stempel i w sumie już go tutaj zostawiłam, bo będę wykorzystywać, bo ja nagrywam ten filmik w dniu, w którym będzie nasze nocne skrapowanie i ja tam będę akurat potrzebowała do cieniowania, więc już sobie to tu zostawiłam. Zobaczcie, wycinamy sobie na przykład taki jeden tutaj bilecik, no którykolwiek będziecie mieć ochotę. Sobie tylko zerknę, czy ja w ogóle siebie nagrywam. To by było ciekawe. Nagrywam się, ale już się mroczno zrobiło. Będę rozjaśniać film. I bierzemy... Dobrze, może nie tą stroną bierzcie, ale wiecie, gdzieś to... I tu sobie teraz pięknie go... Słyszycie to? Buzia idzie, buzia. Asia będzie uciekać. Ja mam nadzieję, że do tego naszego nocnego skrapowania to nam przestanie ta buzia tu buzować. Dobrze, trochę tak obciachowo obcięłam, ale udajmy, że tego nie widzimy. Zobaczcie, jak nabiera już to takiego innego wyrazu troszeczkę, więc można sobie w różnoraki sposób, wiecie, takie bileciczki potem podkręcić, może je tutaj bardziej tak przycieniować z jednej strony, takiej przestrzenności im nadać i gdzieś sobie wsuwamy do elementów, słuchajcie, karteczkowych. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Pamiętajcie też, że na stemplach możemy dwukolorowo, czyli bierzemy tusz, część sobie stemplujemy w jednym kolorze, część sobie stemplujemy w drugim. I zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda i fajnie w karteczkę czy w kompozycję w albumie nam się zmieści. Więc takie stemple to naprawdę jest coś, co warto mieć. Bardzo mi się to spodobało. No i właśnie, będę na pewno korzystała, a Wy będziecie też tego świadkiem. I to jest na zestaw właśnie Ticket Set 1 CS040, ale mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj set 2 tych bilecików CS041 i one wyglądają w ten sposób. Tu, gdzie są te numery, to wiecie, może nie do końca ja bym, bo to jest taki typowo, to jest jakby chyba taki set do tych, wiecie, tam gdzie zna te ateciaczki, cinema i numer, to jest jakby numer biletu, można sobie stworzyć takie, wiecie, gdzieś tam wpisy, elementy, ale to podoba mi się bardzo, słuchajcie, ten bilecik jest cudowny, wygląda fantastycznie, można sobie go na przykład tutaj przebigować lub przeperforować i w albumie taki, wiecie, z ruszającą się górną tą częścią, te numery gdzieś, wiecie, w tła i w tym podobne. Bardzo, bardzo mi się, znaczy wstępne są wszystkie śliczne, ale te dwa bardzo mi się podobają i jestem pewna, że będę z nimi na pewno tutaj na kanale z Wami działała. O, ładne. Ładnie to wygląda i możecie w każdym kolorze oczywiście sobie to zrobić, no ale jakoś tak ten vintage photo to mi się zawsze kojarzy z takimi jakimiś podróżniczymi klimatami i wiecie, mapami i vintage'owymi tematami. Super, bardzo mi się podoba. No nic, tak by to było. Kochani, dobrnęliśmy w sumie do końca. Troszkę się cieszę, choć, znaczy smutno mi, że już koniec, ale cieszę się, bo widzę, że naprawdę nadciąga chmury takie czarne z tej jednej strony, że mam wrażenie, że za chwilę uderzy i ja będę tutaj w popłochu uciekać, bo no mówiłam już, że się bardzo boję burzy. Także tak wyglądają wszystkie piękne nowości od Craft & You Design. Bardzo serdecznie zachęcam Was do zerknięcia
na te cudowności. My z nimi na pewno będziemy tworzyć. To jest czas wakacji, słuchajcie, wspomnienia, które przywieziemy, warto ubrać w odpowiednie papiery, w odpowiednie, zadbać o miejsca, w których te wspomnienia będziemy przechowywać, czy albumy, czy journale i tym podobne. I ja myślę sobie, że ten zestaw jest takim naprawdę must have'em dla podróżników i osób, które kochają podróże, które upamiętniają te wszystkie swoje wyprawy. Naprawdę cudowny zestaw. Jestem oczarowana, bardzo mi się podoba i mimo, że ja w tych klimatach jakby jeszcze się tak bardzo jak dziecko we mgle poruszam, jak to się mówi, bo niezbyt często, wiecie, tak stosowałam tego typu elementy w swoich pracach, ale słuchajcie, jestem tak nakręcona, tak mi się to podoba, że jestem pewna, że zobaczycie tutaj na kanale jeszcze nieraz wykorzystanie tych wszystkich cudowności. Sobie tam do góry nogami, a teraz próbuję tutaj dojść do jakiegoś kompromisu, żeby to odwrócić. Cieszę się bardzo, kochani, i dziękuję jeszcze raz z całego serca ekipie Craft & You Design za otrzymanie tego wspaniałego pakietu i zapraszam Was do skomentowania pod filmem, co Wy stworzylibyście z takich papierów, jakie projekty powstałyby na Waszym biurku. Czy jesteście fanami albumów, może art travel journalów, art to są takie bardziej, nie, te wszystkie artystyczne, nie wiem jak to nazwać, travel journal to jest ten, który kojarzy nam się z podróżami, więc cieszę się, cieszę się, że mogłam Wam te cudowności pokazać, a bardzo chętnie dowiem się, co Wy stworzylibyście z tych papierów, co u Was na biurku koniecznie zagościłoby z tych cudowności, które tutaj zobaczyliście i na jeden komentarz poleci cały ten pakiet tutaj, który pokazywałam, papierów i elementów do wycinania. Także serdecznie Was zapraszam do komentowania, chętnie sobie tam podczytamy, co fajnego stworzycie z Waszych wakacyjnych wojaży, a może ktoś zostaje w domu, a ma ochotę sobie potworzyć w takich klimatach, więc bardzo chętnie też o tym poczytam, bo ja zostaję w domu w tym roku, więc będę czytać, co tam potworzycie. Bardzo zapraszam do komentowania, czekam na Wasze komentarze No i znowu mamy problem, bo muszę to przemyśleć szybciutko, żeby nie było. A my tam już jedną zabawę kończymy 17. No to może tam zakończymy na drugi dzień, 18 lipca. Myślę, że tak będzie fajnie, że jeden i drugi dzień. Także no fajnie. Cieszę się bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję za uprzejmość i sympatię od Craft & You Design. Was zapraszam na zakupy i do tworzenia tutaj też wspólnego na kanale z tych cudowności. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam. Pa, pa.